Witam, witam. Z tego co mówiliście, największy problem w Albionie to jak zacząć PvP, jak się odnaleźć w tym dziwnym świecie Albionu. I postaram wam się to troszeczkę objaśnić, jak ja zacząłem, jak zacząć efektywnie i jak sobie to wszystko w głowie poukładać, ogarnąć i tak dalej. Także przejdźmy do sedna. Gdzie najlepiej się nauczyć PvP? Oczywiście mówimy tu, co kurtki robią, co robią buty, co robią hełmy i tak dalej, i tak dalej. To myślę, że najlepszym miejscem na to są Corrupted Dungeony w tym momencie. Ale czemu Corrupted Dungeony, a nie przykładowo misty, które wszyscy grają? No, powód jest dosyć prosty. Ponieważ jak pójdziesz sobie do mista, jest bardzo duża szansa, że nie będziesz się bił na równych przeciwników sobie, to znaczy przykładowo 1000 IP na 1000 IP, tylko że wjedzie w ciebie Rochatyna 8.4 czy tam BL 8.4, co chyba nie ma za dużego sensu, nie? Także dobra, wiemy, że są korupty, ale na koruptach masz 3 poziomy. Ten najniższy, środkowy i najwyższy, screenka wam gdzieś wstawię o tam. No i dobra, czy opłaca się grać poziom najniższy? Nie. Tam ludzie dosłownie nie mają rąk. Nic się tam nie nauczysz, co jak działa i tak dalej, więc przejdźmy do punktu drugiego, czyli środkowy poziom, który jest właśnie tym poziomem docelowym. I czemu to jest poziom docelowy? Sety tam są bardzo tanie, jak masz specki wystarczy ci 4.0, może 4.1, bez specek to jest 4.2, czyli już cena się troszkę winduje, bo to już jest 500 000, ale załóżmy jednak, że masz te. A, tak jeszcze dodam dla porównania, że ja na tym filmie gram na zerowych speckach, na 4.2 i szczerze mówiąc winrate wynosił około 95% na Kerstkulu, a na Deadgiverach 80%. Trzeba ci znaleźć build, którym się szybko odnajdziesz, który nie jest trudny, nie jest skomplikowany, który pozwoli ci tak naprawdę poznawać tę grę w sposób trochę lżejszy niż jakieś super skomplikowane konstrukcje. Więc na sam start weźmy sobie Kerstkul, która jest niesamowicie prostą bronią. Nie potrzebujesz specek, nie potrzebujesz podstawek na niektóre skille, także nie ma żadnego problemu, żeby zacząć grać. Ale dobra, jak grać tą bronią? Zacznijmy od tego, że to jest KERS, czyli cały czas musisz utrzymywać staki na przeciwniku, grając pierwsze Q i starać się jednak tych staków nie odpuszczać. Oczywiście na W grasz Grudge'a, który jest prawdopodobnie na trzeciej podstawce, jak się nie mylę. I pamiętaj, że jak grasz Grudge'a, nie możesz autoatakować cały czas, tylko poczekać, aż te staczki ci się nabiją. Bo z każdą sekundą, gdy masz odpalonego Grudge'a na sobie, staki się nabijają. 1, 2, 3, 4 i najlepiej atakować przeciwnika, jak masz 3 lub 4. Ale dobra, przejdźmy do sedna. Jak ta broń tak naprawdę działa? Skoro z W bierz dużo damage'a, z Q zamęczasz przeciwnika, to po co ci tak naprawdę jest E i kurtka? No właśnie, to jest najważniejsza rzecz. Bo twoje E w połączeniu z kurtką zregeneruje ci prawdopodobnie całe HP, jeśli dobrze je rzucisz. Ja często pozwalam sobie, żeby te E rzucić bardziej w moby niż w przeciwnika, żebym miał pewność, że gość mi tego nie skontruje. Przykładowo, nie rzuci mi perdża, nie odpali szaty kleryka, kapuzy kleryka, jakiejkolwiek kontry w to tak naprawdę, a ja się z tych mobów po prostu fizycznie wyleczę. Obrażeń z E tak naprawdę nie potrzebujesz przeważnie w tym buildzie. Dobra, i zostaje ci hełm. I tym hełmem tak naprawdę starasz się uniknąć głównych obrażeń przeciwnika. Dla dual swordów przykładowo będzie to spalenie ich E, to znaczy przeciwnik skacze na ciebie z E, ty używasz hełmu. I to działa tak samo z deadgiverami. Jak masz przyciągnięcie na deadgiverach, skill, w którym rzucasz daggerka i się przyciągasz do przeciwnika, to w momencie, w którym on rzuca E, ty rzucasz swoje W i kancelujesz mu obrażenia. Z tą zmianą, że na deadgiverach akurat, bo te buildy są bardzo podobne, praktycznie bliźniaczo podobne do siebie, z tą różnicą, że na deadgiverach grasz perdża, czyli czarcią kapuzę, którą właśnie celujesz w to, żeby sperdżować przeciwnikowi albo buty, jeśli jest bardzo mobilny, albo kurtkę najemnika, jeśli jest taka potrzeba, no w sumie zawsze jest ta potrzeba. No, kurtkę najemnika perdżujesz raczej zawsze. Dobra, starałem się jak najszybciej umówić te buildy, myślę, że to się udało. I właśnie, jak sobie już troszkę pograsz tymi buildami, to polecam ci je wyciągnąć później na misty z tą różnicą, że Kerstkula wtedy zmieniasz hełm Kerstkula na Duskweaver Helmet. Ponieważ no wiadomo, misty mają turbomobilną metę. To znaczy, każda broń ma masę mobilności, Kerskulem nie masz tej mobilności, więc nadrabiasz Duskweaver Helmetem. Grałem w ten sposób i będę grał na następnych streamach, jeśli cię to interesuje. I postaram się to bardziej przybliżyć właśnie już na mecie mistowej, nie? Także tutaj mamy troszkę koruptów, a później pojawią się misty na właśnie tych dwóch buildach, które są dzisiaj. Także co, miłego oglądania, dzięki za tą chwilę, cześć. Ale on nie wie. On nie ma pojęcia. On nie ma pojęcia, co się dzieje. Siema, On nie ma Jazaku, pojęcia. siemano. Super. Super, 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 super. Gdzie twój... Ktoś mi wchodzi do dunga. Dobra. Teraz mam problem, żeby go dogonić. Dobra. Problematyczny jest ziutek, strasznie. Dobra, muszę odkajtować. Muszę to skajtować. Pobiegnę sobie do E2, on ma 800 HP, ja mam 800 HP, on ma bombę, ja nie mam bomby. Tu się pojawia pewien problem. Dobra, ograny. Dobra, tylko nie ma... Ej, Q mi skancelował. Za chwilkę, za chwilkę.
Bo pokrzyk możesz. Dzięki. Teraz znowu to samo. Dzięki. Dobra, super. Potężnie upierdliwy był. Albo czwórkowe, albo No. trójki. No, to było... Legendarne, ale gówno. Żeby nagrody były zbalansowane? Czekaj, bo nie przestawię Dobra. tego. Bo ja już jestem... To nie problem. Możesz, jak on teraz wejdzie, poczekaj aż spali buty i na martloku spalisz E plus kurtkę. Plus pamiętaj o podce. Dobra, dobra. Czekaj, bo mnie moby biją. No, dawaj, ciśniesz go. Pamiętaj, że masz jeszcze hełm, nie? Za daleko kajtujesz auto... A, widziałem, O widziałem. kurwa. Czekaj, bo mam niefajny kontekst. Dopali się chyba? Tak, dobra. Czekaj. Ej, Jaguchi. Ja też, chłop padł właśnie. Next dungeon. Ej, Dobrze. kurde, obstrałem się, jak One Hand Curse'a zobaczyłem, szczerze mówiąc się trochę obstrałem. Dobra, 2 kontakty wygrane, super. No. Full trash. Za ile mam W? Okej. Kurde, nie trafiłem na polera. O, tu jest mob, który mi bardzo się nie podoba. Dobra. Dobra, jest okej. Trochę presji mu nałożyłem, teraz się spinzował, okej. Okej. Ciężko będzie to porobić, powiem wam, ale mam taktykę pewną. Co to wywołanie? Że można cię zafollowować. Pa, on teraz w to wlazł. Teraz hełm, depka, pięknie. Pyk. Siądzie, nie siadł. Prawie. Ale dobrze rozegrane. Było okej. Teraz muszę poczekać na kapuzę. I zdejmę go z tego, ile to bije? Z 380, okej, powinienem go z tego zdjąć. Pyk! Jo! Ej, trudne to było. Strasznie ciężko się gra na chłopa, który ma ten hełm, nie? No, przyda się. Ej, no nie buguj się. Przerwałem mu E, super. Jaka fajerka? Wildfire? Tak. Okej. Ale gość jest polagowany? Ja mam lagi. Jeżeli bijesz się na tego samego co On ja, jest to polagowany. On jest z Westa. On jest turbo zlagowany. W sensie chłop się teleportuje jak nic, nie? No stary, popatrz jaki chłop ma ping. Co jest? Mogę go hitnąć? Dziękuję, w końcu? Co jest? Double swordziarz, no dobra. Ale no, kurde... Nie wiem, ja więcej obejrzałem koruptów stary u ciebie niż gdziekolwiek na YouTubie, tak szczerze. No. Na twoich live'ach na Discordzie. Się trochę grało. No, trochę się grało. Przepiąłem Mam mu nadzieję, staki. że w Pekeru... O kurde, Pekerów wjechali. Oj. Ale Pekerów Dobra. sobie mogą... Tylko mam skille pod PvE. Ale nawet mnie nie złapią. No, dobra, gość przeorany. No, zresztą HP diff jest ogromny. Sadek. Nie ma co się martwić, teraz mi się sprokuje pelka, także bardzo prosty kontakt generalnie. Super. Ja dupia. Co? Niedźwiadek? Tam stróże znowu. Oj. Ale szczerze cieszę się, że ty to znajdujesz, a nie ja. Dziękuję, przyjacielu. Proszę cię bardzo. Właśnie dostaję dive'a. Fioletowa. Ale gówno. Dobra. Staram się przedłużyć kontakt, żebyś mógł Dobra. mnie wbić. Nawet nie użyłem E.